Uruchomił się znowu niejaki Tony Hin, taki gościu, co jak mu wypomniałem, że posługuje się schematami Jana Pińskiego, to mnie zablokował. Panicznie mnie zablokował na starym koncie. Po usunięciu tego starego konta, patrzę nowe konto moje i znowu zablokował mnie. Jeszcze nie zdążyłem chyba w nim nawet w żadną interakcję wejść. Jakieś głupoty pisze, różnych ludzi oczernia, manipuluje, chochoły stawia, te chochoły obala. I zaraz powiem, jak jest ten jego chochoł odnośnie Anny Mandryli, którą zaatakował za to, że wytknęła Grzegorzowi Braunowi niekonsekwencje. Że nie tyle wytknęła, co Grzegorz Braun zachował się niekonsekwentnie, wzywając wszystkich, którzy go potępili, a więc również tych, co jak go potępiają, no to jest gorsze niż obraza. Potępili do debaty, a jak Anna Mandryla się zgłosiła, choć go nawet nie potępiła, tylko się nie zgodziła, to odmówił. I żeby zagłuszyć to, Tomasz Sommer się uruchomił, nagle zarzucał Annie Mandryli, że pracuje dla Nowej Nadziei, a jak ta poprosiła o jakieś dowody, to Tomasz Sommer nagle odwraca uwagę i mówi, co prawda Grzegorz Braun był nieścisły w jakichś kwestiach historycznych czy technicznych, no to jak Grzegorzowi Braunowi wolno być nieścisłym, Tomaszowi Sommerowi wolno zmyślać o pracy dla Nowej Nadziei i nie podawać żadnych dowodów. Nie wolno, ale innym nie wolno. Dalej ten Tony Hin upomina się Annę Mandryli, żeby mu odpowiedziała na jego pytania. Na jego pytania z manipulacją, z tezą, z chochołem. Jakoby to Pilecki pisał jakąś specyfikację techniczną na temat pieców tych krematoriów. I tego, na czym polega ich elektryczność. No napisał elektryczne, bo tam elektryka była do różnych rzeczy, mogła być do wentylacji, do tego, do tamtego i napisał ogólnie elektryczne. Wtedy prąd był ogólnie, no był już dawno, ale w powszechnym użytku był nowością, nie było to takie jak teraz, nie mieli takiej percepcji prądu i pewne słowa zupełnie co innego mogły znaczyć, tak. My dzisiaj słowo kobieta bardzo szybko zmieniło znaczenie. Kiedyś miało wydźwięk bardziej negatywny niż dzisiaj. No to jeszcze trochę w czasach długo przed Pileckim, ale potrafią słowa tak zmienić znaczenie. Jak czytacie teksty czasem z początku XX wieku, czy słuchacie ludzi, to co innego mówią. Jeszcze się świat zmienia, tak? Świat się zmienia. I to, co mówi Tony Hin, po pierwsze, hipokryta jest, bo że Anna Mandryla go blokuje, ucieka przed nim, nie chce mu odpowiadać na pytania. A on taki chojrak domaga się odpowiadania na jego manipulatywne pytania, a mnie zablokował. Taki chojrak. Oczywiście pod jakimś pseudonimem nie przyzna się, jakie ma imię, jakie nazwisko, a pyszczy do wszystkich. Wiesz, nie pyszczy, bo nie masz podstaw ku temu. Chojrak. Takie te chojraki jak ci, co chcieli wywiad online robić, jak ten z Patriarchatu Mateusza, jak mu przypomniałem, że się znamy przecież osobiście, możemy zrobić wywiad na żywo. On później zrobił to jako Fundacja Patriarchatu, wciągnął tam Korwina i poszło to później na konto Konfederacji. Tak, teraz czyny Brauna. Z jednej strony one są uderzaniem w Konfederację od dwóch stron. To znaczy, to centrum społeczeństwa, które trzeba przekonać, żeby zdobyć władzę, ono tam nie rozróżnia, bo się nie interesuje polityką i bardzo dobrze, bo to jest multum spraw, których nie możemy rozmierzyć. I ci ludzie, jak coś zrobi Grzegorz Braun takiego skandalicznego, to utożsamią to z Konfederacją, a więc od jednej strony obetnie się wyborców Konfederacji, obetnie ich Braun, a z drugiej strony obetnie tych wyborców, którzy będą oburzeni, że Konfederacja się odcięła od Brauna, że Braun jedyny sprawiedliwy, jedyny bohater. No i ci z jednej i z drugiej strony odetnie się Konfederacji. I tak zyskuje popis. Ale wracając do tego Tonego Hina, pana Tomasza Sommera, którego kiedyś broniłem przed taką zagrywką nieuczciwą mediów narodowych razem z Jakubem Wiechem. I kto tam jeszcze był wśród nich? Że Anna Mandryla się głupia, że to nie można spalić w 3 minuty. A skąd wy wiecie w ogóle, co ten Pilecki miał na myśli? Wy traktujecie jego wypowiedź, jakby on opisywał jakąś... To jest chochoł. Jego wypowiedź o piecach nie była jakąś specyfikacją techniczną, inżynierską, technologii krematoryjnej. Skrótowo pisał. On miał opisać istotę zdarzenia. To, że giną masy ludzi, to jest istotne, że to jest tak jakby
jakby podważać fakt, że w średniowieczu Słońce krąży wokół Ziemi, że istnieje Słońce, no bo ludzie tłumaczyli, że Słońce, tak, dalej, że Słońce krąży wokół Ziemi, tak, a więc nie ma Słońca. To jest taka logika. To jest taka logika. Nie było istotne, jaka tam technologia była stosowana, o co chodziło z tym, czy ten prąd był do wentylacji, czy do czego innego, czy spalanie było prądem. Nawet jak on tam powiedział coś o spalaniu prądem, to może jakiś proces był wspomagany tym prądem. Może te 3 minuty to nie chodziło o cały proces spalania, to są nieistotne rzeczy. Ja dlatego, bo mógłbym to sprawdzić, ale to jest pułapka. To jest pułapka, sprawdzanie takich szczegółów technicznych, jak to było, czy to dobrze opisał. Tak? To jest pułapka, która ma zakopać w takich rzeczach, których i tak nie możemy zweryfikować, a odwracają one naszą uwagę, o czym mówiłem w wielu poprzednich filmach, od rzeczy, które możemy prosto zweryfikować. Że Grzegorz Braun sobie zaprzeczył, że Tomasz Sommer oskarżył bez żadnych dowodów kłamliwie Annę Mandrelę o to, że pracuje dla Nowej Nadziei. Tak se rzucił, a później ucieka od tematu, zagłusza to, mówi, Grzegorz Braun miał prawo się tam pomylić w jakichś kwestiach. Tak, Grzegorzowi Braunowi wolno, a innym nie wolno. Jemu wolno zmyślać, a innym nie wolno się bronić. I oni odwracają od tego uwagę. Takimi chochołami, jakoby po pierwsze Pilecki wypowiadał się jak inżynier, opisywał technicznie, według współczesnych jakby znaczeń tych samych słów. I 2, jakoby Anna Mandrela miała być specjalistką od elektryki. No nie, do opisu zdarzeń historycznych nie trzeba być tym specjalistą. Po prostu, to jest drugorzędne dla sprawy. Jak tam się proces odbywał. Tak? Istotny jest punkt wyjścia, od którego odwracacie uwagę, a punkt wyjścia jest taki. Odwracają uwagę od istotnej kwestii. Tym wciąganiem ludzi w kwestie, których i tak nie mogą zmierzyć. Jak to, o co chodziło Pileckiemu, co on miał na myśli. Jak odwracają uwagę od tego, że Braun najpierw powiedział nie nawoływał wcale w swojej pierwszej wypowiedzi, która wywołała cały skandal. Nie powiedział wcale, że trzeba robić badania, że nie wszystko jest jasne, że nie skrytykował w ogóle naukowego dogmatyzmu, tylko sam wygłosił kontrdogmat, jak pewnik, że środowiska żydowskie, w ileś tam set tych środowisk zwalczają tych, którzy mówią prawdę, że... I tutaj powiedział, dajmy na to, co nie znaczy, że to jest taki przykład hipotetyczny, ale że jedną z tych prawd jest to, że komory w Auschwitz to fake. Jeszcze Braun powiedział, to niestety fake. Komory w Auschwitz to niestety fake. Wypowiedział to dogmatycznie, a potem w następnej wypowiedzi u Pospieszalskiego przekręcił to, co mówił, odwrócił od tego uwagę jeszcze na zasadzie projekcji, to znaczy przeprojektował własny błąd na innych, tak jak złodziej, co najgłośniej wrzeszczy łapy i złodzieja. To są takie banalne schematy, które możemy zmierzyć i ci, którzy wciągają nas w kwestie techniczne, piece, krematoria, i jeszcze jak to robią, takim szantażem od głupca. To znaczy, każdy wie, nawet głupi wie, że nie da się spalić w 3 minuty. A skąd ty wiesz, o czym mówi dokładnie Pilecki, że to chodziło o spalanie w 3 minuty prądem, czy rzeczywiście się nie da? Może są jakieś technologie, o których my nie wiemy? Może to jest tylko uproszczony opis? Nie każdy wie. Oczywiście, że niestety makiawelista, i podawałem to na wielu przykładach, również w filmie, który był przed chwilą, kilkanaście minut temu, możecie zajrzeć. Zajrzyjcie na playlistę całą Braun. Subskrybujcie, polubiajcie ten kanał. Możecie komentować później pod filmem. Także mówię, podważanie na podstawie kwestii technicznych, o których wy nawet nie jesteście w stanie i nie udowadniacie, że macie rację. A jak to robi Tony Chlin? Wyskakuje z tekstem, Mandrela kłamie, oszukuje, nie zna się na elektryce. Tak? Przecież ona nigdzie nie mówi, że się zna na elektryce. Nie wypowiada się w kwestiach technicznych elektryki. Nawet Pilecki się szczegółowo w tych kwestiach nie wypowiadał, bo nie to było jego celem. Tak? Kiedy normalny człowiek, i to jest też element tego talmudyzmu faryzejskiego, że my tworzymy operacje na słowie, operacjach na słówkach, zmienianiem znaczeń słów, wciąganiem ludzi w takie skomplikowane rzeczy, odwracamy
odwracamy uwagę od realnego znaczenia wypowiedzi. I tak Braun odwrócił uwagę od realnego znaczenia swojej wypowiedzi, wiedząc, że wypowiada się w mediach. Zresztą tak samo tłumaczył mi się Marcin Majewski, który umówił się ze mną na rozmowę, a potem ją odwołał. Ja tam powiedziałem mu wcześniej, jak mu mówiłem o rozmowie, co tam Marcin u ciebie słychać, widzę, że tam nie chcecie, nikt ostro nie skrytykował w tych mediach, tylko takie miłe przytakiwanie sobie jeszcze niestety z ludźmi, którzy mają taką narrację, wpisują się w taką popkulturową narrację, Kościół nas oszukał, a ty tak, przytakujesz niektórym tym kwestiom. Przydałoby się, żeby ktoś cię skrytykował. Najpierw chyba nie doczytał do końca, zgodził się, nawet umówiliśmy się i nagle mówi, że ale ty powiedziałeś, że ja wciskam kit. A ja mówię, no wciskasz kit. Wciskasz kit, bo mówisz, że z pozycji biologii można obalić konsekwencje grzechu pierworodnego, który to jest zjawiskiem nadprzyrodzonym. To jest nienaukowa, scjentystyczna postawa, zresztą wpisująca się również w modernizm i w coś, co ja nazywam neosadyceizmem, no bo jeżeli można konsekwencje grzechu pierworodnego obalić, to i zmartwychwstanie. No bo z pozycji biologicznej to jest niemożliwe. Z pozycji naszego stanu wiedzy biologicznego. To jest nie tylko, to jest jeszcze redukcjonizm do samej biologii, ignorujący poziom fizyczny, bo na poziomie fizyki kwantowej można by było jeszcze jakoś zrozumieć, że rzeczywistość sprzed grzechu pierworodnego jest w jakiś sposób równoległa do tej naszej rzeczy, do całej historii, a więc, tak jak mówi Majewski, który sam nie jest biologiem, a więc wciągam nas w te skomplikowane kwestie, ale o czym mówiłem? O czym chciałem powiedzieć? Że Majewski, tak jak Braun, mi się wytłumaczył, że nie mogę tak mówić, oburzył się i odwołał spotkanie, bo go skrytykowałem, powiedziałem, że wciska kit, taki redukcjonistyczny. Czy to jest powód, żeby odwołać spotkanie? No nie, Marcin. Profesorze Marcinie, no bo w międzyczasie zrobiłeś te fajne... Ja nie podważam twojej pracy, bo ja się na tym nie znam, tylko pokazuję, że to, co mówisz w tych mediach i sam tłumaczysz się, że mówisz językiem social mediów. No ale jeżeli decydujesz się na język social mediów, zresztą to dotyczy się również Brauna, to musisz się liczyć z tym, jakie znaczenie ma ten język. Jak będzie zrozumiany przez ludzi, to też jest element rzeczywistości social mediów. A ty chcesz zjeść ciastko i mieć ciastko. Wypowiadać się w tym, co wiemy, jak będzie zrozumiałe. Tak samo Braun, wiemy, jak będzie zrozumiałe to, co mówi dla większości ludzi. Że neguje, że to jest negacja Holokaustu, wie, że tak to będzie zrozumiane. I sam to przyznaje Braun, mówiąc, niech się domyślają, niech snują teorie spiskowe z uśmieszkiem. Czyli liczy na to, że ludzie będą się rozrywać na strzępy domysłów i rzuca to mięso. Ja akurat tutaj, panie Lanto, na razie się o herezjach nie wypowiadam, tylko o niekonsekwencjach z pozycji nauki. Powiedziałem racja, ma pani rację, powiedziałem o jednej, powiedziałem o modernizmie. No ale tutaj nie chcę głębiej wchodzić, bo to, żebym powiedział, że to jest herezja, no to jednak za dużo, bo no bo to musiał udowodnić, tak? To by musiał udowodnić. No nie, Izablis. Ale jak to jest? Nie, ale to jest na tym hipokryzja polega, że Marcin może mówić, że katolicy robią salto, nie katolicy, tradycyjne interpretacje robią salto mortale, mówił o fałszywej wstydliwości, przypisywał i mówił, że tradycyjne formy wstydliwości są fałszywe. To było obraźliwe. No i jeżeli on używa obraźliwego języka i sam tłumaczy się, że dlatego, że tego wymaga język social mediów, a później obraża się, że ja nazwałem te nieuprawnione wnioski z punktu widzenia nauki, które on legitymizuje nauki, mówiąc, że tylko tam ludzie religijni go krytykują, nie tylko katolicy. No bo on z pozycji nauki obnaża ich mity. No przecież to jest pic na wodę, wciskanie kitu, nieuczciwe bardzo, bo to nie jest z pozycji nauki, co on mówi. Jak nauka ci powie, że wstydliwość jest fałszywa? To jest obraźliwy sąd z pozycji kontry religijnej, pseudo jakiejś ideologicznej, popkulturowej, przedsądów czy nawet przesądów, a nie z pozycji nauki. On to legitymizuje nauką, co jest wciskaniem kitu. No pewnie, aha, tak, no ja nawet nie pamiętam, bo tych kwestii, czy tak mówił rzeczywiście, że Maryja miała więcej dzieci, tego nie dosłuchałem do końca, bo jeszcze tam montowałem inne rzeczy, także byłem. No i tak samo wracamy do tematu Grzegorza Brauna i tego wciągania na skomplikowane kwestie, tak jak Marcin Majewski, ciekawe sprawy. Większość ludzi nie zweryfikować, a do tego dokleja rzeczy, które z nauki nie wynikają.
I tak samo Grzegorz Braun najpierw mówi jak dogmatycznie, jak o pewniku, a potem u Pospieszalskiego metodą projekcji projektuje jak złodziej, co najgłośniej wrzeszczy łapaj złodzieja, własny błąd na innych, mówiąc nie, ja tylko protestuję przeciwko tym, co dogmatycznie nam przedstawiają pewne rzeczy, a to trzeba badać. Nie, wczoraj sam dogmatycznie powiedział, że komory w Auschwitz to niestety fake i że to jest prawda. Jeszcze obwarował, że to jest prawda i że to jest fake. To jest. On nie mówił, że przedstawiam taką możliwość do dyskusji. No nie. I później mówił, ale Braun sam tworzy Haggadę. Sam tworzy narrację, szyje, pruje, rozrywa ludzi na strzępy narracji właśnie. Bo sam wykręca się od własnych słów. Insynuuje. Pokazywałem to dzisiaj w osobnym materiale, po którym to mówię i tam możecie przeskoczyć z tego live'a. Cała analiza jest o tym. Jedna, druga, trzecia. Jak sam tworzy swoją Haggadę, niekonsekwentną operację na literze talmudyczno-faryzejską, właśnie to on swoim tym metodom działania zadaje kłam swoim pięknym deklaracjom o cywilizacji łacińskiej, bo później tych, z którymi tworzy koalicję, ich nawet słowem nie skrytykuje, szeroki front z nimi tworzy, a wytyka Bosakowi, że powiedział byle nie Trzaskowski. Mencenowi, że rozmawia z Dudą. Wytyka. Podczas gdy Mencen krytykował i Dudę, i Trzaskowskiego, a Braun przedstawicieli swojego szerokiego frontu nie krytykuje, że to jest, bo akurat są w jakiejś koalicji. A właśnie swoich trzeba najpierw krytykować. A krytykuje Bosaka i Mencena, którzy nie są w koalicji ani z Dudą, ani z Trzaskowskim. Krytykują ich, tak? Z Dudą czy też z Nawrockim. Krytykują ich, a Braun im to wytyka. A sam tworzy szeroki front z ludźmi, którzy atakowali obrońców Kościoła, oczerniali ich, mówili, że należy Kościoły zostawić na profanację. Pińskiemu tylko laurkę wystawił, nigdy go nie skrytykował. I to nie jest problem, jemu wolno coś dużo gorszego robić, dużo mniej krytyczną postawę, no bo to mój kolega, z którym piszę książki, to nic, że on jest proaborcyjny, że promuje Tuska, ja go tylko mu laurkę wystawię, nie skrytykuj. Nie, w cywilizacji łacińskiej nie ma względów na osoby i nawet swoich trzeba bardziej krytykować, bo ich znam, ich błędy znam. Ludzie się nie budzą, ludzie przeskakują z jednej skrajności w skrajność. Zamiast stąpać wąską ścieżką i ciasną bramą, po grani, to przeskakują z jednej przepaści w drugą. I ta polaryzacja do tego prowadzi, w nią wszedł Braun. I przerzuca ludzi z jednego fałszu w drugi. To dotyczy i kwestii masek, lockdownów, Ukrainy. Tak? Antropogenicznego globalnego ocieplenia. Problemem pierwotnym nie było to, że ktoś nosił maskę, że ktoś się szczepił, że ktoś nosił flagę ukraińską. No bo co w tym złego? Zaatakowany naród, ktoś może się nawet mylić, ale to jest jego wyraz sympatii do ludzi, którzy mogą, nie wszyscy się zgadzają z banderyzmem, niektórzy są na Ukrainie przez banderyzm prześladowani. Ale wracając, nie to jest problemem, tylko problemem było oczernianie ludzi, że nie chcą do tych nowinek, takich jak szczepionki, maski, przystać, oczernianie ich, zmuszanie ich do tego. To był problem. I Braun, wchodząc w oczernianie tych, którzy nosili maskę, którzy się zaszczepili, którzy mieli inne zdanie, którzy uznawali antropogeniczność globalnego ocieplenia, wpada w tą właśnie ukutą przez wroga fałszywą alternatywę. Nic nie naprawia. Mówiłem im o tym w książce, którą mu dałem, rozmawialiśmy o tym w tekście Kościół, polityka, własność i symbole, potęga zmysłów, czy na moim kanale w 2019 czy 2018 w lipcu tam opublikowanym. I nic, mówiłem o tym, o tej fałszywej alternatywie i po prostu w nią wpadł. W ten efekt Barabasza, przed którym przestrzegałem już w 2012 roku. Gdzie Barabasz przychodzi i przejmuje definicję chrześcijan ukutą przez wrogów chrześcijan, że podpalali Rzym i zaczyna sam podpalać. Nie, to nie na tym polega chrześcijaństwo. W tej książce to było już o potędze słowa, o tym przejęzykowieniu, o tych operacjach na słowie talmudycznych, które wpada Braun, literalnie zwalczając talmudyzm, a sam uprawia w metodach. Dlaczego ja to nazywam talmudyzmem, to w poprzednich filmach wyjaśniałem i to właśnie kolega Grzegorza Brauna, Jan Piński, wyjaśnia w filmie Sekret mądrości Żydów. Piński snuje taką teorię, że Żydzi są bardziej inteligentni, bo do tego ich wyćwiczyło poprzez utratę możliwości obowiązku świątynnego skupienie się na piśmie. Ja mówię, nie, pomyliło ci, to nie jest inteligencja. To jest
pewna materia inteligencji, pewna sprawność językowa. My mamy pomyloną inteligencję z obszarem językowym. Natomiast można być superinteligentnym i niepiśmiennym. Natomiast rzeczywiście słowo jest substytutem rzeczywistości. Słowo pisane. Możemy łatwo je pomylić z rzeczywistością. Możemy odwracać uwagę od tego, co realne, od realnych znaczeń, poprzez grę literami, faryzejsko-talmudyczną grę literą, w czym są wyspecjalizowani, bo ich do tego pewne okoliczności historyczne i religijne predestynowały. I dlatego są lepsi w znakach bez pokrycia, w słowie, w pieniądzach bez pokrycia, w lichwie, w marketingu, który jest wrażeniem o produkcie bez pokrycia, bez konieczności pokrycia w realnym produkcie. I dlatego tak tworzą świat, również medialny świat filmów, teatru, są w tym dobrzy, literatury. To jest ich obszar, w tym się wyspecjalizowali przez kulturę, a nie możemy się dać zwyciężyć, a więc trzeba wracać do rzeczywistości pozasłownej i tam organizować się bardzo inteligentnie. To się zawsze mówiło, a coś ty Żyd, żebyś czopkę w chałupie nosił albo przy jedzeniu. Wyjaśniłem wam zjawisko i to jest dobra rada dla was wszystkich. Nie skupiajcie się na deklaracjach, bo to jest właśnie talmudyczno-faryzejskie, litera, tylko na metodach, na obyczajach, tak jak mamy w Didache. Takie tłumaczenie tej frazy. Ewangelii z owoców poznacie ich, a w Didache mamy mowę o prorokach, z obyczajów poznacie ich. A co to są te obyczaje? To są pewne metody działań, metody zachowywania się. Nie ze słów, nie z deklaracji, nie z operacji słownych, ale z konsekwencji w obyczajach. Tym, jakie metody stosuję wobec innych ludzi. Jakie funkcje, jakie konsekwencje moich działań są. Te, które możemy przewidzieć. Jeśli ktoś sobie sam zaprzecza, zarzuca innym to, co sam robi, no to jest taka czerwona lampka. Jeżeli ktoś, tak jak Grzegorz Braun, gdy bronił doktora Czerniaka, to mówił, że insynuacja, no świetnie to w słowach powiedział, właśnie na tym polega insynuacja, że mówi się tak, żeby nie powiedzieć wprost, a żeby wszyscy zrozumieli. No a potem jak ten sam Grzegorz Braun wychodzi, nawet temu kandybie z Platformy po nazwisku zarzuca banderyzm, się później okazuje, że jego rodzina uciekała przed Banderą. Przecież to jest taka hipokryzja, no bo jeszcze niedawno sam Braun wytykał tym, co po nazwisku mu zarzucali żydostwo czy niemieckość. I to jeszcze insynuuje, to znaczy nie zarzuca mu wprost, ale w formie zawoalowane, w formie pytania, tak jak poseł Ćwik, to co zarzucał Mencenowi. Później się wypierał, ja mu nic nie zarzucałem, ja go tylko chwaliłem. No właśnie, wszyscy wiedzą, że jak ktoś wychodzi i mówi z oburzeniem, co ty tam masz za pieniądze, pieniądze, to wszyscy wiedzą, co to znaczy, że te pieniądze są jakieś nieuczciwe, jakąś malwersacją. I taki jest przekaz, realne znaczenie wypowiedzi, które jest nie tylko w samych słowach. Słowa są tylko jednym z elementów komunikatu. Słowa. Tylko Grzegorz Braun. No uważajcie. Grzegorz Braun to jest jednak człowiek. To jest jednak człowiek. I powtarzam, ten live, ta transmisja na żywo, to jest kontynuacja filmu, który wrzuciłem przed chwilą, pierwszego odcinka, w zasadzie ostatniego, bo zacząłem od ostatniego, później będzie, może chyba pierwszy wrzucę i na końcu drugi. Ale tych analiz na playliście Braun jest więcej, tam macie więcej argumentów. Dzisiaj natomiast o tych elektrykach, specjalistach, inżynierach od elektryki miało być powiedziane, co odwracają waszą uwagę od właśnie prostych rzeczy, które możecie zmierzyć i uciekacie w takie sensacyjne, skomplikowane, supernaukowe teorie, i mówicie, że każdy, kto twierdzi inaczej, to jest głupi i to jest ten rodzaj szantażu, który zastosował Tony Hint-Tchórz, co wytyka Annie Mandreli, że mu niby nie odpowiedziała na jego chochoły, manipulacje. Jakoby ta Mandrela Anna wypowiadała się z pozycji inżyniera elektryki, podobnie jak Pilecki, a się w ogóle nie o tym wypowiadała. Pilecki miał na myśli co innego niż oni mówią i oni se zinterpretowali tak słowa Pileckiego w kontekście współczesnych rozumień słów, tak, to jest taki prezentyzm, żeby mówić, że to już wszystko co Pilecki to już jest niewiarygodne. To tak jakby mówić, że w średniowieczu nie było słońca, bo ludzie twierdzili, że słońce krąży wokół Ziemi, tak? No a więc głupoty gadali, a więc słońca w ogóle nie było. W pewnym sensie wcale to my twierdzimy, w pewnym sensie nie jest głupie powiedzenie, że słońce krąży wokół Ziemi. No bo z perspektywy człowieka, no rzeczywiście krąży. Idzie do góry i się chowa i wychodzi znowu.
Czyli krąży wokół Ziemi z perspektywy człowieka. Tylko my dzisiaj funkcja pewnych wyrażeń w języku jest inna niż kiedyś. I my nawet nie jesteśmy w stanie zmierzyć, jaka funkcja. Oni nie myśleli tak, jak my dzisiaj, tak specjalistycznie, że tak, ten język, tak purystycznie, językowo, literalnie, to jest bardzo takie faryzejsko-talmudyczne i poprzez upowszechnienie piśmiennictwa staliśmy się tacy wycerzelowani, super sztuka, wszystkie, to jest autonomizm, wszystkie poszczególne elementy są super dokładne, ale razem nie tworzą całości, się rozjeżdżają przez ten autonomizm i tak się rozpada nasza cywilizacja, o czym więcej pisałem w książce Katologika. Jedwabny odchodzi na plan dalszy przez tą całą aferę. A punkt wyjścia był taki, że Grzegorz Braun, wbrew temu, jak się później wykręcał, wcale nie podważał dogmatyzmu, ale sam wygłaszał kontrdogmat. I tak to zostało odebrane i takie było realne znaczenie jego wypowiedzi, o czym dobrze wie jako ktoś, kto wypowiada się w mediach i wie, jak jego słowa zostaną zrozumiane i wie, że będą powodowały zgrzyty, kłótnie, zniszczą tkankę społeczną, pokłócą ludzi jeszcze bardziej. To jest szkodliwa metoda. Nie, ja nie interpretuję, ja falsyfikuję interpretację. To jest tak jak mówić, nie rozumiecie zasady na przykład, że ma udowadniać ten, kto oskarża pierwszy. Ten, kto pierwszy oskarża. Tak? A ja tutaj bronię oskarżanych. Bronię raportów Pileckiego, Anny Mandreli, która została zaatakowana też w tym poprzednim materiale. Tak jak kiedyś broniłem Brauna przed fałszywymi oskarżeniami, które wobec niego były formułowane. I ja nie muszę udowadniać szczegółowych kwestii, bo właśnie na tym polega pułapka. Tylko przez pokazanie kontrprzykładu, kontrinterpretacji pokazuje, że ich interpretacja jest fałszywa, nieuprawniona. A nawet, mimo tego, już nie muszę, to ja już Państwu wiele rzeczy tu udowodniłem, pokazałem, co było niekonsekwentne, co było mierzalnie niekonsekwentne. My to musimy oceniać. Nie to, jakie ktoś piękne deklaracje o cywilizacji łacińskiej, o katolicyzmie wygłasza, co sam zresztą Grzegorz Braun kiedyś mówił, że nie możemy patrzeć, jakie kto ma super, hiperkatolickie deklaracje, tylko jakie metody stosuje. Po obyczajach, po owocach ich poznać. Ty, cwaniaku jeden, gdzie mieszkasz, Niebieski Ład? Chcesz z Polakiem pogadać? Chcesz z Polakiem pogadać? Mi tutaj jakieś flagi izraelskie przyklejasz, tak jak ci prowokatorzy, fałszywi przyjaciele, co przyjechali z Michnikiem, z flagami izraelskimi i napisali: Izrael popiera Bosaka, ty cwaniaku jeden, osobiście przyjdź i popatrz mi w oczy. Bo był ostatnio taki jeden, co mnie oczerniał, a jak go spotkałem na targach w Krakowie, popatrzyłem mu w oczy, to tak zrobił. I tak ze mną rozmawiał. I już taki cwany nie był. Nawet w oczy mi nie popatrzył. Pod jego filmem na kanale Chrobry Szlak, Indultowcy kontra Bractwo Świętego Piusa X, komentarz narodowy 3 lata temu, pan Klimczak mówił: nie słuchajcie tego Moniaka, nie da się go słuchać. On mówił, że ja mówię takie bzdury jak ojciec Recław, który mówi, że Sobór był za późno i trzeba jeszcze więcej tej odnowy. Jej, w ogóle nie przytoczył mojego stanowiska, moich argumentów, tylko jakiś taki ogólnik, porównał mnie do jakiegoś ojca Recława, którego w ogóle nie słucham, którego nawet kiedyś tam za jakąś wypowiedź banować tradycjonalistów chyba skrytykowałem. W ogóle odwrócił uwagę od moich argumentów, powiedział: nie słuchajcie tego Moniaka, bo się nie da go słuchać. I dalej mówił, przypisywał mi takie słowa, cytuję: mówienie takie, że kiedy papież występuje przeciw biskupowi, papież ma zawsze rację, jest błędne. Ale zaraz, ja nie mówiłem, że papież ma zawsze rację. Mój argument jednak był trochę bardziej zniuansowany. On sobie takiego chochoła postawił. No i zamiast przytoczyć moje słowa, to najpierw powiedział: nie słuchajcie go, nie da się go słuchać, głupi. Tak jak o Annie Mandreli powiedział ten Tony Hinn czy tam inni, że ona się nie zna na elektryce, głupia, kłamie. I takim z pewnością siebie wypowiedział takie orzeczenia gołe, jak dogmaty właśnie. I potem dopiero dorabiał do tego teorię, że tam nie da się spalać 3 minuty, a w ogóle nie o tym była mowa u Anny Mandreli. Czy u Pileckiego nawet. Ale wracając do pana Kamila Klimczaka, który teraz też udziela anteny Grzegorzowi Braunowi. I ja mówię: no a kto tak mówi? Pan? Bo na pewno nie ja, a tym bardziej nie pan Mrotek. To są kłamstwa. Tak się składa, że teksty mojego autorstwa, to ja już mu piszę, które publikowałem, również w wersji audiobooka, w tym analiza Traditionis Custodes z listu do biskupów, przeczy pańskim wymysłom. Wcześniej jednak buduje pan emocjonalne uprzedzenie i zdyskredytowanie typu: nie da się go słuchać, gada takie bzdury, lepiej go nie słuchajcie. No i po tym, jak pan się przyznaje, że nie dał rady słuchać, bo to takie bzdury, przechodzi pan do opisu. Pytanie: co wobec tego pan opisuje?
Nie znam się, ale się wypowiem. Nie oglądałem, ale zrozumiałem. Znakomite podłoże analizy. Co pan więc robi? Stawia pan sobie chochoła i go obala. Mówiąc prościej, wmawia mi coś, czego nie mówię i sobie z tym własnym, mylnym mniemaniem polemizuje. Nie ze mną. Gratulacje. Zniekształconą wersję mojej opinii o Soborze, która jest obronna na temat Soboru i tutaj to jest ciekawe, że akurat tutaj się z panią Anną Mandrelą nie zgadzam. Tylko że pani Anna Mandrela, nawet jak się ze mną nie zgadzała wtedy, to potrafiła się jakoś kulturalnie, zresztą jak inni nawet księża bractwa, kulturalnie zachować. A tutaj pan Klimczak to jeszcze zrobił taką złą opinię całemu bractwu i arcybiskupowi Lefebvre'owi swoim takim zachowaniem. A pan Chrobry Szlak mi odpisuje, zmyśla to pan. A cytat o tym, że powinniśmy stanąć po stronie papieża w sporze z biskupem, bez obiektywnego spojrzenia na argumenty, zaczerpnąłem z tego fragmentu pana nagrania, który zdołałem wysłuchać. A cytat o tym. Dalej powiadam panu Klimczakowi, pan kłamie, że to cytat. A pan Klimczak mówi, Chrobry Szlak, nie napisałem, że to cytat, srogo pan manipuluje. Wcześniej Chrobry Szlak, a cytat o tym, że powinniśmy stanąć po stronie papieża w sporze z biskupem i teraz dopiero pan Chrobry Szlak mówi, chodziło o słowa z mojego materiału, które pan cytuje. To ten cytat. Jej, ale on wcześniej co innego napisał. Zamiast, nie wiem, przeprosić, wyjaśnić, to przerzuca winę na mnie. Przecież on napisał wprost cytat. No jest do takiego wariactwa, to nie widziałem. No ale co zrobił pan Braun? Odwrócił uwagę od Jedwabnego i przyklepał na świecie tą narrację, a Polacy negują, Polacy antysemici, a więc Polacy na pewno jak antysemici, to na pewno winni w Jedwabnym. Oni tam byli. I po ptokach. Cała ta metoda pana Klimczaka, która później analogiczna jest u Tonego Hina. Ośmieszyć, zdeprecjonować na poziomie emocji, czy to przez powiedzenie, tak jak kiedyś Braun powiedział działaczce, ona się skompromitowała w oczach Brauna, jeszcze za pośrednictwem innego działacza. I później nie chciał wysłuchać jej stanowiska, tylko przyklepał to oskarżenicę z złamaniem łacińskiej zasady audiatur et altera pars. Wysłuchać dwóch stron. Tak się składa, że ta jedna ze stron konfliktu zmanipulowała tą sytuację i przerzuciła własne zachowania na tą drugą stronę. Wiecie co, gdybym ja szedł waszym tokiem rozumowania, idąc, to byście musieli, niebieski, doszukiwać się żydostwa u Grzegorza Brauna. W tym na przykład, jaką byście aferę zrobili, tylko w ogóle nie widzicie tego, ale to też byłoby nieuczciwe. Bo przecież Grzegorz Braun się może nie zgadzać ze swoją rodziną, ale na przykład swojemu ojcu udostępnił antenę swojego kanału i tam puszczono materiał, w którym ojciec Grzegorza Brauna nazwał Ryszarda Schechnera, takiego żydowskiego, talmudycznego teoretyka teatru, performance'u właśnie, który to performance jest jedną z dziedzin, którą w czasie pomarańczowej alternatywy uprawiał Grzegorz Braun, którą też w przypadku, jeśli chodzi o Gardzienicę, jakoś tam pochwalał, to jest ciekawy wątek, brał w niej udział pan Kazimierz Braun, profesor. To jest ciekawy wątek, bo ja kiedyś traktowałem tą jakby ten czynnik z historii Grzegorza Brauna jako przykład tego, że on chce tymi metodami obalić ten cały zły lewacki świat metodami tego świata, tak? Bo przecież pomarańczowa alternatywa, w której brał udział Grzegorz Braun, ma też powodzi z koncepcji tam z Holandii, taki był ruch prowosów bodaj, z którym związany był Herbert Marcuse, cała teoria krytyczna, bardzo takie lewicowe koncepcje, z których wyrodziły się różne nowotożsamościowe koncepcje lewackie, bardzo takie szkodliwe, antytradycyjne. I Braun mógł to narzędzie, tak sobie myślałem, wykorzystać do tego. Nie przyłączę się do drużyny Brauna. Jestem krytycznie nastawiony do tego działania, tylko pokazuję, jak można było go tłumaczyć. I na kanale Grzegorza Brauna jego ojciec, pan profesor Braun, mówił o Ryszardzie Schechnerze jako o swoim przyjacielu i opiekunie. A przeczytajcie sobie, jest taka praca Performatyka, wstęp, i tam tenże Schechner, ja mówię, że idąc waszym tokiem rozumowania, jakie można by było teorie wysnuć na ten temat? Tenże Ryszard Schechner nazywa Barbarę Kirschenblatt-Gimblet, kuratorkę Muzeum Polin,
z taką narracją syjonistyczną, też związaną z antropologią kulturową, z teatrem. Nazywa ją też swoją przyjaciółką, dziękuję jej. To jest taki związana z Muzeum Polin. Jakie byście teorie snuli? Jakie byście teorie snuli o Grzegorzu Braunie? Dlatego z tym snuciem teorii na podstawie takich skomplikowanych rzeczy należy uważać, zostawić to, wytłumaczyć na korzyść. Natomiast ostro krytykować to, co mierzalne, czyli hipokryzję, oczernianie innych przez Grzegorza Brauna, wyrzucanie im tego, Grzegorzowi Braunowi wolno, a innym nie wolno. Jemu wolno insynuować, ale jak ktoś insynuuje wobec doktora Czerniaka, to nie wolno, to pięknie Braun wykłada istotę insynuacji, a później sam insynuuje. Kiedy Bosak mówi, byle nie Trzaskowski, to Braun się strasznie oburza na to u doktora Anny Mandreli, a później Braun popiera Nawrockiego i już dobre jest. Braunowi wolno, innym nie wolno. I nie mówię tu, że źle, że poparł Nawrockiego, tak? Nie, tylko ta hipokryzja jest zła, nieuczciwa. To jak bardzo łatwo można słowami manipulować, mówić to, co mi pasuje, a później co dorobię do jakąś interpretację, jakąś teorię. I tak działa Braun, raz tak, raz tak. Innym zarzuca to, co sam robi, a nawet innym zarzuca coś mniemanego, mimo iż sam to robi w sposób niemniemany, jawny, oczywisty. Sam tworzy szeroki front z ludźmi o sprzecznych z katolicyzmem poglądach, atakujących obrońców kościołów, których nigdy nie skrytykował za to, a wytyka innym mniemane koalicje, jakieś dogadywanie się z PiS-em, mniemane. Mimo iż ci ludzie, co tam rozmawiają z tym PiS-em, czy Dudą, czy Trzaskowskim, skrytykowali tego Dudę i Trzaskowskiego. A Braun nie skrytykował przedstawicieli swojego szerokiego frontu, co jest plemienne, bo nie krytykuje, bo to jego koledzy. A przede wszystkim swoich kolegów trzeba skrytykować. Na tym polega cywilizacja łacińska. Też trzeba uważać, bo naprawdę są ludzie, którzy mieli przeszłość na przykład w ruchach New Age, w tym świecie teatralnym, artystycznym. Ja też kiedyś tak odbierałem Grzegorza Brauna, który mówił, że się nawraca, że wraca do tradycji. Jakby w swoim poprzednim życiu używał takiego sformułowania. A więc myślałem, że on odrywa się od tego środowiska. Na korzyść interpretowałem. Jedyne wyjście, nie skupiać się na rzeczach, których nie możemy zmierzyć, na analizach, co miał na myśli Pilecki w sprawie komór, i nie komór, tylko tych krematoriów elektrycznych, że on tą ekspertyzę elektryczną miał robić, a nie to było jego celem. Inne też znaczenia mogły mieć te same słowa, nawet słowo elektryka, elektryczne spalanie mogło znaczyć co innego niż dzisiaj. Skupmy się na tym, co możemy zmierzyć. Dlaczego my się na tym nie skupiamy? Bo to nie jest takie sensacyjne, a często to jest coś, co sami wszyscy powszechnie robimy. I byśmy musieli podjąć trud, doświadczyć bólu, wyrwania tego, co nam wrosło w skórę, powoduje naszą chorobę. A nie chcemy wyrwać, bo się do tego przyzwyczailiśmy. Odrzucenia tego narkotyku, sensacji, tych metod, które na co dzień stosujemy. A one są samograjem rozbijackim. Wejdźcie na te inne filmy, co są na kanale, tam sobie obejrzyjcie, bo to tak tylko jest po to, żeby was tam zaprosić. Książka Strażnicy Tradycji jest w PDF-ie, dostępna. Słyszycie burzę? No bo ja tak szczerze mówiąc nie piszę za dobrze. I mało kto chce to wydać. A poza tym skrytykowałem arcybiskupa Lefebvre'a. To jest temat nieruszany. Nie ma krytyki, bo wydawnictwa nie mogą sobie zrazić ludzi, którzy są dość silni, prężni, finansowo dobrze stoją. Zwolennicy arcybiskupa Lefebvre'a i nie ruszą tak bardzo tego tematu. Są takie pewnie, jeśli są jakieś głosy, to takie powierzchowne. A, to ci lefebryści, ci faryzeusze, no to też są nieuczciwe głosy i przed takimi głosami też broniłem arcybiskupa Lefebvre'a. Ale główna przyczyna to jest raczej taka, że słabo pisze. No. Ta pułapka jest w dobrym pisaniu,
że dobre pisanie uniezależnia się od jego wartości merytorycznej. To znaczy ono sprawia wrażenie merytorycznego, bo jest dobre formalnie, a często usypia nas na swoje błędy logiczne. Natomiast jeżeli ktoś pisze słabo, to można łatwiej jest podjąć wysiłek, żeby zweryfikować jego argumenty logicznie. Tak? Trzeba takich i takich, a nie tylko ograniczać pole do wyidealizowanych tych, którzy piękne filmy tworzą, piękne książki piszą, bo wtedy usypiamy swą czujność pięknymi wyrażeniami. Jesteśmy mniej wrażliwi na argumenty. Dlatego wracamy do punktu wyjścia, panie Waldemarze. Tego, co na początku, nie na początku, co pierwej powiedział Grzegorz Braun. Wygłosił jak dogmat, nie jak podważenie narracji, jak pewnik, że komory w Auschwitz, komory w liczbie mnogiej, to niestety fake. Tak powiedział, a potem zaczął się od tego wykręcać. No i takie ma modus operandi. To podobnie jak Marcin Majewski, który odmówił mi wywiadu i to jest ta analogia z Anną Mandrelą, że Grzegorz Braun jej odmówił wywiadu. Tony Chin mnie zablokował, a Annie Mandreli coś jak bawi się w jakiegoś specjalisty od elektryki i wymaga od Anny Mandreli i tak buńczucznie ogłasza, że ona kłamie, że manipuluje, że nie zna się na elektryce. Nie musicie znać, nie o tym się wypowiada. Ty, Tony Chin, nie znasz się na semiotyce, na analizie tekstu, może nie wiesz, co Pilecki miał na myśli, a już wyrokujesz, jakby on miał traktat czy ekspertyzę elektryczną, technologiczną pisać o piecach elektrycznych. Inną funkcję miała jego wypowiedź, a ty nie rozumiesz funkcji wypowiedzi, na przykład nie jesteś specjalistą od analizy funkcji wypowiedzi w różnych okresach, kontekstach i tak dalej. A przenosisz prezentystycznie, chocholistycznie własne, współczesne rozumienie wybiórcze na ten tekst i tak obalasz Chochoła. I Chochoła w wypowiedzi i interpretacji Anny Mandreli, funkcji jej wypowiedzi, jej celów i Chochoła wypowiedzi na temat wypowiedzi Witolda Pileckiego. To jest ta metoda literalnego wykręcania się od realnych znaczeń. Również wtedy, kiedy te znaczenia są niepewne, trudne do ustalenia, a ktoś z pewnikiem ogłasza, tak jak Tony Chin, a później się wykręca, że nie ogłasza z pewnikiem, tak jak Grzegorz Braun, tylko podważa dogmatyzm, a sam wygłasza dogmatycznie pewne rzeczy. Na przykład, gdy mówi, że to inni w Konfederacji rozpruli ją po szwach, gdy traktuje jak oczywistość, że trzeba było zwołać kongres i przeprowadzić prawybory, a to była kwestia sporna, kwestia opinii. Jeden twierdził, że trzeba, inny, że nie trzeba, to nie jest sprawa jasna. Większość ludzi tego nie wie, nie może zmierzyć, a pan wciąga ludzi w takie sprawy nieweryfikowalne, co analizowałem. Chyba dzisiaj jeszcze przeanalizuję w kolejnych odcinkach. O, ależem robny. Do czego to stroje? Stara gitara. Nie, to w ogóle nie pozwalam na moim kanale na takie głupie gadanie Braun, tak jak to pan napisał o Braunie. Niech pan używa argumentów, analizuje konsekwencje wypowiedzi, jakieś związki przyczynowo-skutkowe, czy też związki strukturalne niech pan przedstawia. Wykazuje błąd, a nie Braun to taki, siaki, owaki. Braun to bohater, Braun to troll. Jeszcze jak ktoś mówi to bohater, to jeszcze dobrze, to jeszcze nic złego, nie? Bo tylko gorzej, jak to skleja z dyskredytowaniem równie dogmatycznym. Mencen to śliski, Mencen to taki. No to jest właśnie błąd. Ślepa ufność oskarżeniom. Zaśpiewamy sobie hymn kontrrewolucji. Nie, to jest też nieprawda. Dziennikarz zareagował dobrze. Dał Braunowi czas na wyjaśnienie, co ma do powiedzenia. Powiedział, nie wiem, czy pana dobrze zrozumiałem. Potem dał czas. Braun zaczął
dalej podgrzewać. W ogóle nie wyjaśnił swojej, pozostawił wypowiedź w takiej postaci, gdzie dogmatycznie wypowiedział, że komory w Auschwitz to fake. Mógł to wyjaśnić, nie zrobił, zaczął szyć dalej co innego. Co by się ciągło w nieskończoność w przypadku Brauna i pozostawiło ludzi, by się rozszarpywali o to, co Braun powiedział. A dla większości Braun wprost powiedział, że to fake, jak dogmat, jak pewnik. Nie powiedział, że to jest, że podważamy dotychczasowe narracje, trzeba prowadzić dalsze badania. Nie. Wracaj. Wracaj. Słowo z zatracenia, synu marnotrawny pierwszego znaczenia Twego Ojca, który sensem do istoty wracaj. Na szczyt Golgoty, na szczyt Golgoty. Wracaj. Automorderco, swego zaprzeczenia pijany opiewco. Nazwij korzeń, który wieczny jest i trwały, a ty wracaj. Gdzie zmartwychwstały, gdzie zmartwychwstały. Co? Ta piosenka to z 2007 roku, z liceum. Ona jest właśnie na końcu jest wracaj. Bliźnich pasożycie, w tył odrzucający wyssane już życie, pędząc w nowe. Ty w źródło stałości wracaj. Wracaj, miłości, przez małe M. Wracaj, miłości, przez małe M. Wracaj do miłości przez duże M. Chodzi o to, żeby słowa wracały do znaczenia. Żeby nie było tak, że ktoś nagada się o miłości, o cywilizacji łacińskiej, a potem robi na odwrót. To, co jest Auschwitz, co Birkenau, to nie jest kwestia faktów, tylko tylko decyzji, bo można ustalić, że Auschwitz-Birkenau to jest pewna całość, tak? Jeden będzie to rozdzielał, inny nie będzie rozdzielał. To nie jest kwestia faktów, tylko kwestia językowa. Obok faktów. Ci, co gadają fakty, prakty, trakty, to zazwyczaj mają swoje dogmaty, a nic nie udowadniają. Tylko powtarzają, co tam usłyszeli. Nie, wy jesteście odporni na fakty, bo te fakty to są tylko słowa. To jest tylko słowo, fakt, które wy wypowiadacie. A rzucacie swoimi dogmatami, których nie potraficie udowodnić żadnych argumentów. Nie używacie argumentów, zauważcie, tylko gołe orzeczenia. Auschwitz to jest to jest to. Jak ktoś próbuje wam przedstawić argumenty, to słyszę, że to jest lanie wody. No bo wam się wysilić nie chce, żeby przedstawić związek przyczynowo-skutkowy, związek logiczny jakiś, wynikanie, przedstawić zakres, który możemy zmierzyć i go wydzielić, bo to z czasem wymaga wysiłku. Podać przykład wypowiedzi. Tak pan Kamil Klimczak, jemu się nie chciało zacytować mojej wypowiedzi, tylko sobie chochoła stworzył. Mówisz, to nieprawda, słońce nie jest czerwone. A kiedy ja mówiłem, że słońce jest czerwone? Nigdy tak nie mówiłem. Nie obalaj chochoła.
Nie wiem, niektórzy tutaj chyba nie mają celu, tylko chcą odwrócić uwagę programu od istoty. Dobranoc, z Panem Bogiem.